Izrael zajmuje obszar prawie 21 tysięcy km² i zamieszkuje je obecnie ponad 9 milionów ludzi, z czego większość to wyznawcy judaizmu. W ubiegłym roku PKB kraju wyniósł w zaokrągleniu 522 miliardy dolarów, a wydatki na obronność stanowiły około 5% PKB, czyli 24,4 miliarda dolarów. Te wysokie wydatki w połączeniu z krajowym przemysłem i wsparciem ze strony Stanów Zjednoczonych sprawiają, że Izrael może być uważany za mocarstwo regionalne. Jednak brak sojuszników w regionie jest jego słabym punktem. Iran, dawniej znana jako Persja, to obecnie duże państwo na Bliskim Wschodzie o obszarze ponad 1 600 000 km², które zamieszkuje prawie 87 600 000 mieszkańców, z czego zdecydowana większość to wyznawcy islamu. W ubiegłym roku PKB kraju wyniósł w zaokrągleniu 368 miliardów dolarów, a wydatki na obronność stanowiły prawie 10 miliardów dolarów, czyli około 3,7% PKB. Siły zbrojne Izraela liczą 170 000 aktywnych żołnierzy, 465 000 rezerwy oraz 35 000 jednostek paramilitarnych. Większość Izraelczyków zostaje poddana poborowi wojskowemu w wieku 18 lat. Mężczyźni pełnią służbę przez 3 lata, a kobiety przez 2 lata. Po zakończeniu służby zasadniczej przechodzą do sił rezerwowych, które corocznie przeprowadzają kilkutygodniowe ćwiczenia, obejmujące rezerwistów do lat 40. Wojska irańskie składają się z 610 000 żołnierzy zawodowych, 350 000 rezerwistów oraz 220 000 jednostek paramilitarnych. Ustawa o powszechnym poborze do wojska nakłada obowiązek służby wojskowej na wszystkich mężczyzn w wieku od 19 do 50 lat w okresie pokoju oraz od 19 do 60 lat w czasie wojny. Dodatkowo, obywatele powyżej 16 roku życia mogą dobrowolnie służyć w siłach zbrojnych za zgodą rodziców, przy czym kobiety z reguły mogą służyć jedynie w placówkach medycznych i to w drodze wyjątku. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Izraelskie siły lądowe tworzy 1370 czołgów, ponad 43 000 opancerzonych pojazdów, 650 jednostek artylerii samobieżnej, 300 przeciwlotniczej oraz 150 rakietowej. Irańskie siły lądowe prawie na każdym polu przeważają liczebnie te izraelskie. Są to bowiem prawie 2000 czołgów, ponad 65 000 opancerzonych pojazdów, 580 jednostek artylerii samobieżnej, ponad 2000 przeciwlotniczej oraz 775 rakietowej. Choć Izrael dysponuje mniejszą siłą ognia, to zdecydowanie przewyższa irańskie jednostki technologią, czego przykładem mogą być krajowej produkcji czołgi Merkawa, uważane za jedne z najnowocześniejszych i najlepszych na świecie. Działanie ostatnich modeli Mk4 Barak opiera się na zastosowaniu sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości czy systemie Trophy. Komputer pokładowy zbiera bieżące dane o polu walki od innych pojazdów i żołnierzy, wysyłając je w odpowiedzi, co umożliwia stworzenie sieciocentrycznego pola walki. Wiele z używanego przez Iran sprzętu jest dzisiaj przestarzałe, pochodzące jeszcze sprzed czasów rewolucji islamskiej, czyli 1979 roku. Przykładem może być czołg Karar, który opiera się głównie na radzieckim T-72 i stara się zawierać elementy T-90, M1 Abrams i brytyjskiego Challengera 2, choć uważany jest za mniej zaawansowany niż te modele. Posiada elektrooptyczny system kierowania ogniem, dalmierz laserowy oraz komputer balistyczny, umożliwiając ostrzeliwanie celów stacjonarnych i ruchomych, zarówno w dzień, jak i w nocy. W powietrzu dominuje Izrael, którego nieba strzeże 241 myśliwców, 39 samolotów szturmowych, 12 transportowców, 155 samolotów szkolno-bojowych, 23 jednostki do zadań specjalnych, 14 tankowców, 146 helikopterów i 48 śmigłowców bojowych. Iran ma mniejsze siły powietrzne, ale w dalszym ciągu to imponujące liczby. 186 myśliwców, 23 samoloty szturmowe, 86 transportowców, 102 samoloty szkolno-bojowe, 10 do zadań specjalnych, 7 tankowców, 129 helikopterów i 13 śmigłowców bojowych.
W przeciwieństwie do samowystarczalności uzbrojenia lądowego opartego na krajowej produkcji, lotnictwo Izraela bazuje głównie na importowanym sprzęcie z USA. Obecnie dysponują na przykład 50 ultranowoczesnymi myśliwcami wielozadaniowymi F-35 z planami wprowadzenia kolejnych 25 w najbliższych latach. Dodatkowo do obrony powietrznej wykorzystują myśliwce F-16 oraz F-15. Mogą także liczyć na 64 śmigłowce Apache. Mimo że irańskie lotnictwo załogowe opiera się głównie na przestarzałych sowieckich maszynach, takich jak MiG-29 czy te pochodzące z czasów Szacha, np. F-14 Tomcat oraz na zdobycznych Mirage F-1 z Iraku, to jednak jest zaopatrywane w środki precyzyjnego rażenia, w tym dalekiego zasięgu, przez własny przemysł. Państwo dysponuje również dronami, które mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla zaawansowanych technicznie przeciwników. Flota izraelska składa się z 5 okrętów podwodnych, 7 korwet oraz 45 łodzi patrolowych. Marynarka wojenna Iranu to z kolei 19 okrętów podwodnych, 7 fregat, 3 korwety, 21 łodzi patrolowych oraz 1 trałowiec. Marynarka wojenna Izraela odgrywa kluczową rolę w blokadzie strefy Gazy, gdzie miał docierać drogą morską przemyt broni z Iranu. Wśród najważniejszych jednostek należy wyróżnić korwety rakietowe typu Sa'ar, okręty podwodne typu Delfin i Super Delfin, łodzie patrolowe klasy Dabur i Super Dwora Mk2, a także szybkich kutrów patrolowych klasy Shaldak czy Stingray Interceptor 2000. Duża liczba łodzi patrolowych we flocie wynika głównie z potrzeby zwalczania przemytu broni i terroryzmu. Iran w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia ze strony głównych przeciwników, zwłaszcza od strony Zatoki Perskiej, zwrócił szczególną uwagę na rozbudowę sił morskich. Zamiast inwestować w tradycyjne, duże okręty nawodne, państwo postawiło na szybkie łodzie motorowe. Te statki mają niewielką autonomię i mogą działać z bliskiej odległości od baz, które mogą być prostymi przystaniami na wybrzeżu lub większymi jednostkami pływającymi. Pierwsze generacje tych łodzi były słabo uzbrojone, ale z czasem zaczęto je wyposażać w rakietowe wyrzutnie, co sprawiło, że stały się przybrzeżnymi kutrami rakietowymi zdolnymi do skoordynowanych ataków z różnych kierunków. Mimo że ich uzbrojenie może wydawać się małe, mogą spowodować poważne uszkodzenia większych okrętów. Według niemieckiej platformy internetowej Statista, specjalizującej się w gromadzeniu i wizualizacji danych, Izrael na początku ubiegłego roku dysponował 90 głowicami nuklearnymi. Natomiast na podstawie raportu Middle East Media Research Institute, opublikowanego w 2023 roku, służby wywiadowcze wielu krajów europejskich są przekonane, że Iran zbliża się do przeprowadzenia pierwszego testu broni jądrowej. Dodatkowo Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że państwo posiada wystarczające ilości uranu do produkcji 3 bomb atomowych. Oficjalnie na chwilę obecną nie dysponuje jednak żadnymi głowicami nuklearnymi. Izrael, oprócz wspomnianych głowic, posiada również różnorodne rodzaje broni nuklearnej, włączając bomby walizkowe, minowe i neutronowe. Ładunki mogą być przenoszone przez pociski balistyczne, takie jak Jericho-3 o zasięgu 11,5 tysiąca kilometrów, które można uzbroić w np. 6 100-kilotonowych głowic lub pojedynczą o mocy 1 megatony. Izrael w najnowszym rankingu siły militarnej Global Firepower zajął 17 miejsce spośród ocenianych 145 państw, a Iran 14. Czy zgadzacie się z wynikami tego zestawienia? Jak myślicie, która ze stron finalnie wygrałaby konflikt? Jesteśmy ciekaw waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.